Nowożeńcy, książę i księżna Cambridge, rozpoczęli swoją działalność zagraniczną od wizyty w Kanadzie w imieniu królowej. Ich szczęście było widoczne, a Kate spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. W ciągu roku odnowili znaczenie rodziny królewskiej. W programie przyjrzymy się ich pierwszemu roku małżeństwa, adaptacji do życia prywatnego i obowiązków publicznych. Dowiemy się, jak Kate przez prawie dekadę przygotowywała się do roli księżniczki, ambasadorki i ikony stylu. Reagując na międzynarodowy kryzys i angażując się w działalność charytatywną, para nadała monarchii nowe znaczenie. Wraz z ich pierwszą rocznicą ślubu przypomnimy sobie rok, który uczynił ich najsłynniejszą parą na świecie. William i Kate, rok później. Kanada, lato 2011 roku. Niewiele było oznak republikańskich nastrojów, gdy tysiące ludzi przyszło powitać królewskich gości honorowych. Książę i księżna Cambridge odbyli swoją pierwszą oficjalną zagraniczną podróż zaledwie 2 miesiące po ślubie. Mieli zdobyć sympatię w jednym z najważniejszych krajów wspólnoty narodów. W Calgary, ostatnim przystanku wizyty, William i Kate zainaugurowali coroczne rodeo Calgary Stampede. Dziewięciodniowa wizyta przerosła oczekiwania. Zabawne wydarzenia ukrywały poważny zamiar tej podróży. Młoda para z ich naturalnym i przyjaznym podejściem miała umocnić więzi Kanady z monarchią. Był to pierwszy poważny test dla Kate jako członkini rodziny królewskiej. Stanowili z Williamem zgrany zespół. Nie tylko Catherine przyciągnęła uwagę. Dla księcia Williama i jego dworzan było wielką ulgą, że zainteresowanie było skierowane na nich oboje. Wzrosło zainteresowanie naszą nową księżną Cambridge, przyszłą królową Anglii. Of course there was a curiosity, as you would expect. We just had the royal wedding. There was such heightened interest in our new Duchess of Cambridge, the future Queen of England. Of course you would expect that. But the Canadians were just as happy to see Prince William. I mean, they absolutely adored him, and what they did was they worked as a package. I think in those events leading up to Ottawa, the engagements that Kate and William took on as a couple, they very much learned how to do the royal walkabout. So you'll notice that when they arrive at something, they'll split, and one will take one bank of people and the other will take the other. Oboje cieszą się jednakowym uwielbieniem. To odróżnia ich od Karola i Diany, gdzie uwaga skupiała się tylko na niej. Ich chcieli oglądać razem. 1 lipca, w Dniu Kanady, Kate ubrała się w barwy narodowe. 500 000 osób zgromadziło się na ulicach Ottawy, aby zobaczyć królewskich celebrytów podczas ich pierwszej przejażdżki powozem od czasu ślubu. Temperatura wynosiła 32 stopnie i wszyscy odczuwali tego skutki. Nikt nie wiedział, jak zostaną przyjęci. Kiedy wylądowali w Ottawie, wiwaty i oklaski były ogromne. To było absolutne uwielbienie. We francuskojęzycznym Quebecu William wygłosił swoje pierwsze publiczne przemówienie po francusku, dziękując za ciepłe przyjęcie. Kate z ulgą przyjęła bezbłędne przemówienie Williama, a on żartował ze swojego akcentu. Para przeniosła się na wyspę księcia Edwarda, gdzie było chłodniej. William nauczył się nowej umiejętności jako pilot helikoptera poszukiwawczo-ratowniczego. W helikopterze Sea King ćwiczył lądowanie na wodzie, technikę używaną przez Kanadyjczyków, ale nie przez brytyjskie królewskie siły powietrzne.
Kate z niepokojem obserwowała, jak William z łatwością wykonał ten trudny manewr. Następnie nadszedł czas na wyścig smoczych łodzi, co Kate trenowała kiedyś w kobiecej drużynie. Teraz postanowiła zmierzyć się z męską drużyną Williama. Ścigali się zaciekle na 60-metrowym torze. Drużyna Williama wygrała o włos. Późniejsze przytulanie ucieszyło obserwatorów. To małżeństwo królewskie z pewnością oprze się pokusom. William jest bardzo przyjacielski i beztroski. Mam wrażenie, że jeśli zachowa się niewłaściwie, co jest możliwe, biorąc pod uwagę historię wierności Windsorów, Kate przymknie na to oko. Pragnęła tego małżeństwa najbardziej na świecie i głęboko kocha Williama. Stworzy mu bardzo szczęśliwe życie. Nie będzie powodu, by miało się ono nie udać. Z Kanady przenieśli się do Kalifornii, gdzie zjedli kolację charytatywną ze starymi przyjaciółmi, takimi jak David Beckham, oraz spotkali najbardziej znane gwiazdy Hollywood, w tym dawnego przyjaciela Diany, Toma Hanksa. Są dumni ze swojego kraju, a także bardzo czarujący. Przywrócenie do życia Clarka Gable'a i Marilyn Monroe nie wywołałoby takiego entuzjazmu wśród Amerykanów. Wywołują uśmiech, uwielbiam ich. Nicole Kidman była pod wrażeniem po spotkaniu z nimi, a wszyscy pragnęli chwili uwagi od księcia i księżnej Cambridge. William świetnie dogadywał się z Tomem Hanksem. Był w swoim żywiole, rozmawiając o filmach. Ich obecność miała wyjątkowy urok, którego brakowało hollywoodzkim gwiazdom. Chciałbym podziękować Colinowi Farrellowi za tą idealną kwestię otwierającą. Mam głos. To było dobre. Podczas ich małżeńskiego debiutu publicznego książę i księżna Cambridge byli gośćmi honorowymi na bankiecie charytatywnym dla organizacji Children's Charity Ark. Kate w różowej sukni od Jenny Packham przyciągała uwagę wśród wielu znanych i bogatych osób. Zebrano ponad 17 milionów funtów. Kate wiedziała, że wszyscy będą analizować jej wygląd. William, towarzysząc swojej olśniewającej żonie, nabierał pewności siebie i mówił z otwartością i szczerością. Wiem, że mam wielkie szczęście. Mam dobre wykształcenie, bezpieczny dom oraz kochającą i wspierającą rodzinę. Jednak tak wielu młodych ludzi nie ma tych możliwości, przez co może im brakować pewności siebie i wiedzy, jak w pełni wykorzystać swój potencjał. Dobroczynność jest bardzo ważna, zarówno dla Williama, jak i Kate. William jest podobny do matki i chciałby, aby jego żona również działała humanitarnie. Pierwszą uroczystością państwową dla Kate po ślubie była coroczna ceremonia Trooping of the Colour. William wystąpił w pełnym stroju wojskowym. Kate z dumą obserwowała swojego męża jadącego w paradzie. To jej nowe otoczenie wśród członków rodziny królewskiej świętujących urodziny królowej. Cała uwaga skupiła się na Williamie w mundurze. Tłumy zgromadziły się w Mile, by po raz pierwszy od ślubu zobaczyć Kate na pałacowym balkonie. Przez resztę życia będzie uczestniczyć w takich wydarzeniach. Z pewnością będzie porównywana z matką Williama, księżną Dianą, królewską gwiazdą. Nie sądzę, aby Kate wywoływała ten efekt co Diana, ze względu na jej tragedię. Diana szła i opowiadała ludziom o swoim życiu. Wiedzieliśmy o niej bardzo dużo. Nigdy nie dowiemy się tyle o Kate. Jest tu od 9 lat. Tak naprawdę nic o niej nie wiemy.
Może nie ma o czym. O Dianie po 9 latach wiedzieliśmy już wszystko. Pamiętam, jak powiedziała do mnie: wiesz nawet, ile mam plomb w zębach. O Kate nie wiemy nic. Podczas ostatniego publicznego wystąpienia przed ślubem William i Kate odwiedzili Blackburn w Lancashire. Kate szybko przyswajała sobie królewskie obyczaje pod okiem Williama. Para otworzyła nową szkołę i wyraźnie czuli się swobodnie wśród uczniów. Zostało to podsumowane na pierwszej stronie jednej z gazet. 2 miesiące przed ślubem para wystąpiła po raz pierwszy razem w Anglesey, na walijskiej wyspie, na której zamieszkali. Królewska Narodowa Instytucja Ratownicza poprosiła ich o wodowanie nowej łodzi ratunkowej. Kate dokonała tego z łatwością. Po wszystkim Kate przyłączyła się do śpiewów w obu językach. Para odbyła sentymentalną podróż na Uniwersytet w St. Andrews, gdzie zaczął się ich związek. To dla nas szczególny moment. To jak powrót do domu. Pomimo bycia jedną z wiodących europejskich instytucji badawczych, 3. najstarszym uniwersytetem w anglojęzycznym świecie, kiedy William rozpoczął naukę na uniwersytecie, był jednym z najbardziej pożądanych kawalerów na świecie. Jego przyszła wybranka stała się źródłem medialnych spekulacji. Kate była jedną z dziewczyn związanych z Williamem. Wcześniej książę miał grono bogatych wielbicielek z koneksjami. Zgadywanie, kto zostanie jego księżniczką, trwało latami. Główną rywalką Kate była przyjaciółka Williama z dzieciństwa, Jacka Craig. Pałac zaprzeczył doniesieniom o romansie. Zanim zaczął spotykać się z Kate, miał 6-tygodniowy romans z koleżanką ze studiów, Carly Massey Birch. Katrin widziała go z tymi bardzo ładnymi dziewczynami. Z Carly Massey Birch, która wciąż była jego przyjaciółką. Z Olivią Hunt i innymi bajecznie wyglądającymi dziewczynami. Ale ona zatriumfowała nad nimi wszystkimi. Jest bardzo atrakcyjną dziewczyną. Po 2007 roku William i Kate rozstali się. Winą za to obarczono jego życie wojskowe. Po ukończeniu uniwersytetu trudno im było utrzymać związek. William nie był gotowy, by się oświadczyć, gdy miał przed sobą lata szkolenia wojskowego. William bardzo ciężko pracował w wojsku, a parze coraz trudniej było spędzać razem czas. Spędzał dni powszednie w koszarach, a czas wolny z innymi żołnierzami. Musiał dobrze radzić sobie we wszystkich aspektach służby wojskowej. Podobnie jak jego babcia, królowa, pewnego dnia stanie na czele sił zbrojnych. Jego kariera dała mu nowe doświadczenia z dala od Kate. To naprawdę proste. Samiec alfa w księciu myślał, że stać go na więcej. Myślał, że po drugiej stronie trawa jest bardziej zielona. Będąc księciem, wchodzisz do pokoju, a każda kobieta patrzy na ciebie i chce mieć u ciebie szansę. Kate chciała, by się bardziej zaangażował. Rozstali się. Zrobiła to, co zawsze robią porzucone dziewczyny. Dobrze się bawiła i wyglądała, jakby nic jej nie obchodziło. Założyła coś krótkiego i obcisłego, a on oglądał gazety i myślał: nie chcę, żeby ktoś bawił się z moją dziewczyną. Lepiej do niej wrócę. Po krótkim rozstaniu William szybko zdał sobie sprawę, co stracił. Pojechał motocyklem do domu Kate w Bucklebury, by ją odzyskać. Tęsknił nie tylko za nią. Chodziło również o jej szczęśliwe, wygodne życie domowe.
Middletonowie stali się dla niego wzorem do naśladowania. Cała rodzina towarzyszyła Kate, gdy William ukończył szkolenie wojskowe w Sandhurst podczas tradycyjnej ceremonii z udziałem królowej. Ich obecność na tak ważnym wydarzeniu była znakiem, że Kate została oficjalną dziewczyną księcia, a jej rodzina jest dla niego ważna. Matka Kate była stewardessą, a ojciec dyspozytorem lotów, zanim założyli firmę z artykułami imprezowymi, która uczyniła z nich milionerów. Niektórzy przyjaciele Williama naśmiewali się z matki Kate z powodu jej robotniczych korzeni. Ale to Middletonowie będą pomagać w wychowaniu kolejnego królewskiego pokolenia. Myślę, że William jest bardzo zżyty z rodziną Kate. Spędza z nimi dużo czasu i bardzo ich lubi. Jestem pewna, że on i Kate będą chcieli stworzyć swoim dzieciom takie dzieciństwo, jak jej. Kate w dzieciństwie czerpała radość z normalnych zajęć, takich jak dołączenie do brownies. Dla małej dziewczynki, która została księżniczką, dyskrecja jej rodziny była niezbędna. Dziś nadal są jej najbliższymi powiernikami. To, co przyciągnęło go do Catherine i jej bliskich, to fakt, że są bezpieczną, stabilną rodziną. Większość czasu spędzili w Bucklebury, rodzinnym domu. Przy kuflu piwa w lokalnym pubie, z dala od wścibskich oczu i obiektywów, ciesząc się swobodnym, normalnym życiem z rodziną Middletonów. Musiała zmienić krąg przyjaciół. Tak jest, kiedy umawiasz się z przyszłym królem. Miała duży krąg przyjaciół na uniwersytecie. Byłabym zaskoczona, gdyby nadal przyjaźniła się nawet z połową z nich. Ale jej najlepszymi przyjaciółkami i powierniczkami są jej matka i siostra. Znają ją od podszewki, lepiej niż ktokolwiek inny. Podejrzewam, że w swojej przyszłej królewskiej roli będzie potrzebowała takiego wsparcia. Zawsze do nich wraca. Jako dziewczyna Williama, Kate stała się obiektem publicznego zainteresowania. Szczegółowo analizowano jej dzieciństwo. Pojawiały się historie o tym, że była prześladowana w szkole. Jej wujek Gary został uwikłany w gazecie w skandal, a brata Jamesa sfotografowano w wymyślnym stroju. Największa krytyka dotyczyła braku odpowiedniej kariery Kate. Jako absolwentka historii sztuki pracowała na pół etatu w firmie rodziców, mając dużo wolnego czasu, gdy William był poza domem. Myślę, że Kate jest w niekorzystnej sytuacji. Była z Williamem przez 8 lat. Każdego ranka szła do pracy i nie mogła rozmawiać o tym, co robiła poprzedniego wieczoru. Musiała ufać ludziom i pracowała ze swoją rodziną. Wiele osób pracuje w rodzinnych firmach w tym kraju. To nie jest takie niezwykłe. A ona pracowała pokryjomu i pomagała im zarabiać na życie. Po ukończeniu uniwersytetu William przeszedł specjalnie dostosowany program szkoleniowy we wszystkich 3 rodzajach sił zbrojnych. Jako król będzie naczelnym dowódcą brytyjskiego wojska. Po długim pobycie w armii spędził krótki okres w Królewskiej Marynarce Wojennej. Jednak najbardziej podobało mu się w Królewskich Siłach Powietrznych. To zadecydowało o wyborze kariery jako pilot poszukiwawczo-ratowniczy. Latanie samolotami, a później helikopterami stało się jego pasją. Opisał to jako niesamowite uczucie. William i Kate byli razem przez 8 lat, zanim się zaręczyli, mając po 28 lat. Jego rodzice prawie się nie znali, kiedy zaręczyli się w 1981 roku. Diana miała 19 lat, Karol 31. Jestem zdumiony, że miała odwagę się zgodzić. Jesteście zakochani? Oczywiście. Cokolwiek to znaczy.
W dniu zaręczyn William i Kate nie mieli żadnych wątpliwości. Byli bardzo szczęśliwi. Gdy spojrzymy na zdjęcia Karola i Diany i na ten jego straszny komentarz, cokolwiek oznacza miłość, to możemy sobie wyobrazić, że gdyby William powiedział to samo, Kate znacząco klepnęłaby go w ramię. Poznanie się zajęło nam trochę czasu, ale od początku byliśmy bliskimi przyjaciółmi. William zachował pierścionek zaręczynowy Diany i podarował go Kate podczas oświadczyn. To pierścionek zaręczynowy mojej matki. Nie będzie obecna, aby dzielić się z nami radością. To jest mój sposób, by mieć ją blisko. Przyjrzyjmy mu się. Znasz się na tym? W ogóle, powiedziano mi, że to szafir z diamentami. Na pewno wszyscy go pamiętają. Była to wzruszająca aluzja do rozpadu małżeństwa jego rodziców. To, co stało się z jego rodzicami, ma ogromny wpływ na Williama. Przeżył gorzki rozpad ich małżeństwa. Wie, jak bardzo to, co im się przydarzyło, zniszczyło ich związek. Chce uniknąć tych samych błędów. Podejrzewam, że wiele myśli o tym, co spotkało jego rodziców, a zwłaszcza ojca, który najwyraźniej dokonał za młodu okropnego wyboru. A on tego nie chce. Naprawdę? Ile razy farbowałaś? Nie pamiętam, byłam na siebie wściekła. W 2007 roku piosenkarka Joss Stone pomogła Williamowi i Haremu zorganizować koncert ku pamięci Diany. Wśród wielkich nazwisk ze świata rozrywki William nadal był gwiazdą. Widziałam go w szpitalu Świętej Marii. Odwiedził oddział położniczy, na którym się urodził. Pielęgniarki dosłownie mdlały na jego widok. Ma to coś, ten czynnik X, ale czy czuje się z tym komfortowo, to już inna sprawa. Raczej nie jest jak jego matka. Przepraszam, że musieliście czekać. Następnym razem będę na czas. Choć książę William jest bardzo samodzielnym człowiekiem i zdecydowanie nie lubi, gdy mu ktoś mówi, co ma robić, to bardzo sprytnie otoczył się niezwykle zżytą grupą przyjaciół, tak zwanym kręgiem zaufania. W tym gronie są na przykład przyjaciele z Eton. W kręgu znajdują się bracia Van Cutsem. William jest drużbą na ślubie swojego kolegi Edwarda Van Cutsema z córką księcia Westminsteru. Kiedy Kate poznała Williama, naprawdę przekroczyła swoją pozycję społeczną. Była dziewczyną z klasy średniej, która miała do czynienia z arystokracją, a każdy, kto przychodził na obiad, był lordem lub lady. Rodzina Van Cutsem to przyjaciele rodziny królewskiej, zwłaszcza księcia Karola. Na początku czuła się dość onieśmielona. Jeden z ich przyjaciół powiedział mi, że Katrin nie lubiła tego, że gotowała i była traktowana trochę jak służąca, podczas gdy William rozmawiał z jakimś lordem albo lady, innymi studentami. Podobnie jak jego ojciec, William uwielbia polo, grę, która przyciąga wyższe warstwy społeczeństwa. Kate weszła w krąg graczy, w część wewnętrznego kręgu Williama. Nie zawsze było to łatwe. Ten podział społeczny tworzył napięcia na początku związku. Teraz Katrin przyjaźni się z większością przyjaciół Williama. W 2008 roku William i jego koledzy z Królewskich Sił Powietrznych otrzymali odznaki od księcia Karola na ceremonii w RAF Cornwall. Kate czekała wewnątrz z siostrą Diany, Lady Sarą McCorquodale. Gdy William odbierał odznakę od dumnego ojca, odwrócił się, by zobaczyć reakcję Kate, co nie umknęło jej uwadze. William Wales, porucznik lotnictwa, rozpoczynał służbę wojskową ze swoimi kolegami.
Wziął udział w sesji zdjęciowej z Karolem i swoją macochą, Camillą. William już dawno zaakceptował drugie małżeństwo ojca. Camilla będzie dobrym doradcą dla Kate. Wybierając karierę w RAF, William odszedł od tradycji służby królewskiej w armii lub marynarce. Kate musiała czekać, aż nadejdzie odpowiedni czas na małżeństwo, więc w międzyczasie przygotowywała się do swojej przyszłej roli. Myślę, że Kate wie, czego się od niej oczekuje. Każda praca ma swoje zalety i wady, a ona wybrała tę i wita ją z otwartymi ramionami. Porucznik lotnictwa William Wales pilotuje helikoptery Sea King, często latając nad górami Snowdonia w trudnych warunkach pogodowych. Po służbie wraca do Kate, do ich wynajętego domu niedaleko bazy RAF Valley na wyspie Anglesey. Wiosną 2012 roku spędził 6 tygodni służąc na Falklandach. Wydaje się, że woli to od królewskich obowiązków. Odbył tylko kilka krótkich podróży królewskich. Nie jest pełnoprawnym członkiem królewskiej rodziny i w pewnym sensie uczy się obowiązków, tak samo jak Kate. Nie jest przyzwyczajony do bycia w centrum uwagi. Zostawia to ojcu. Chłopak, który lubi być poza centrum uwagi, oglądać mecze i filmy, będzie zachwycony, jeśli ciężar przejmowania obowiązków publicznych przejmie Kate. Kate jest prawdziwą gospodynią domową. Robi zakupy, gotuje dla męża i prowadzi dom bez pełnoetatowego personelu. Jest zorganizowana. Zawsze taka była. Lubi i szyć i robić na drutach, a nauczyła ją tego jej babcia. Co ciekawe, haft na sukni ślubnej był pomysłem Kate. Jest zorganizowana w bardzo kobiecy sposób. Po renowacji wartej $1 000 000 para wprowadzi się do dawnych apartamentów księżniczki Małgorzaty w pałacu Kensington. Znajdują się one bardzo blisko dawnego domu Diany, gdzie dorastali William i Harry. Podczas remontu para mieszka w Nottingham Cottage na terenie pałacu Kensington. Kiedy się wyprowadzą, zamieszka tam Harry. William zostawił temat dekoracji swojej żonie. Kate w pełni nadzoruje remonty i ma świetne oko do wnętrz. Jej pasją jest sztuka, więc będzie bardzo zaangażowana w ten projekt. Kiedy jest w Londynie, odwiedza apartament z pomysłami na remont. Wprowadzą się dopiero w 2013 roku. Apartamenty mają wiele pokoi, 4 piętra, własny dziedziniec i ogród, co czyni je idealną bazą i doskonałym domem rodzinnym. They are largely viewed as the most luxurious and best positioned apartments. They have their own courtyard and garden. It's going to be the perfect base for them and of course the perfect family home. Kate wżeniła się w jedną z najbogatszych rodzin w Wielkiej Brytanii. W 1969 roku Karol, stając się księciem Walii, odziedziczył ogromne księstwo Cornwalii. Po objęciu tronu przez Karola, William jako nowy książę będzie czerpał korzyści z posiadłości i dochodów księstwa, które wynoszą ponad 17 milionów funtów rocznie. Rodzina królewska posiada pałacowe domy, takie jak Balmoral w szkockich Highlandach i Sandringham w Norfolk, gdzie spędzają Boże Narodzenie. Posiadłość wiejska Karola w Gloucestershire obejmuje 900 akrów ziemi i ogrodów. William, jak reszta rodziny, lubi wiejskie rozrywki, takie jak polowania. Kate musi przystosować się do stylu życia Williama, zarówno publicznie, jak i prywatnie, choć nie dorastała w tych tradycjach. Po rozstaniu rodziców William i Harry trafili pod opiekę Tiggy Legberg, która pochodzi z rodziny dobrze znającej królewskie zwyczaje. Jej dobroć pomogła Haremu poradzić sobie ze śmiercią matki.
Harry nadal ma śmiałą naturę, w przeciwieństwie do poważniejszego brata, który będzie musiał sprostać obowiązkom króla. Rok po śmierci Diany, William i Harry odwiedzili z ojcem Kanadę. Nastolatki traktowały ich jak gwiazdy rocka. William był tym przytłoczony, w przeciwieństwie do Harry'ego. Harry został zawodowym żołnierzem. Służył w Afganistanie jako kontroler lotów w pułku The Blues and Royals. Nawet na wojnie zaznał przygody, jeżdżąc na porzuconym motocyklu przed kamerą. Jego dziewczyna, Chelsea Davy, była gościem na arystokratycznym ślubie Lady Katie Percy, córki księcia Northumberland. Wciąż istnieje nadzieja, że Harry i Chelsea wezmą ślub. Jest między nimi wielka namiętność. Gdy są razem, widoczne jest napięcie, iskrzy. Można powiedzieć, że mają bardzo burzliwy związek, ale po awanturach znów się schodzą. Spośród wszystkich związków królewskich ich jest prawdziwy. To prawdziwa miłość. Harry znalazł w Kate przyjaciółkę i siostrę. Dużo mówił o ich ślubie. Chcieli małego wesela dla bliskich przyjaciół, ale w naszym przypadku to niemożliwe. Wezmą ślub i to jest fantastyczne. Kiedy Kate została księżną Cambridge, uwagę mediów przyciągnęła także Pippa, jej druhna. Ludzie byli zafascynowani siostrą Kate, do tego stopnia, że powstała nawet strona na Facebooku poświęcona zgrabnej pupie Pippy, uważanej za idealną. Sympatia między Harrym a Pippą wywołała spekulacje o możliwym kolejnym romansie królewskim. Prasa szybko dowiedziała się o tajnych spotkaniach Harry'ego z atrakcyjną Pippą, 2 lata młodszą od księżnej Cambridge. Siostry bardzo ze sobą rywalizują w kwestiach mody i fitnessu, ale Pippa jest najbliższą sojuszniczką Kate i nigdy jej nie zawodzi. Czerpie korzyści z królewskich koneksji, atencji, markowych ubrań i najlepszych wesel. Pippa była gościem na ślubie Katie Percy. Jest przyjaciółką brata Katie, dziedzica tytułu i ogromnych posiadłości rodziny. Niektórzy przewidują, że poślubi go i zostanie księżną. Jej ostatnim chłopakiem był Alex Loudon, bogaty młody makler giełdowy. Nie podobał mu się rozgłos wokół Pippy, najbardziej pożądanej dziewczyny w Wielkiej Brytanii. Żal mi Pippy, bo ludzie myślą, że lubi tę uwagę, ale naprawdę jej nienawidzi. Nie może normalnie funkcjonować, wyjść z domu czy wynieść śmieci bez bycia fotografowaną. Wszyscy chcą jej zdjęć. Została tak mocno zaszufladkowana jako alternatywa dla Kate, że jej życie stało się bardzo trudne. Ciężko jej znaleźć porządnego chłopaka. Jej pierwszy związek się rozpadł z powodu nadmiaru uwagi skupionej na niej. Brat Kate, James, zrezygnował z uczelni, by rozpocząć biznes cukierniczy związany z firmą rodziców. Stał się obiektem zainteresowania mediów. James Middleton jest bardzo interesujący, ponieważ przed królewskim ślubem robił głównie złe wrażenie. Wyciekły na Facebooku zdjęcia, na których ubrany w ubrania siostry pił alkohol i zachowywał się niestosownie, jak to student na Uniwersytecie w Edynburgu. Niestety trafiło to do sieci. Pojawiły się nawet plotki na temat jego seksualności. James stał się obiektem zainteresowania paparazzi. Okrzyknięto go drugą czarną owcą rodziny, po wuju Kate, Garym Goldsmithie. Ludzie czekali na jego błąd. Ale na królewskim ślubie James pokazał się z innej strony. Wygłosił najbardziej bezbłędne czytanie w opactwie westminsterskim.
Jest dyslektykiem, ale je zapamiętał. Od ślubu James zdecydowanie unika mediów. Myślę, że desperacko stara się nie wykorzystywać związku swojej siostry z rodziną królewską. Matka Kate, Carol, również musi uważać na media. Unika rozmów na temat pozycji i życia prywatnego Kate. Carol Middleton to inteligentna kobieta i wie, że jeśli zacznie dyskutować o życiu swojej córki, bardzo jej zaszkodzi. To ona chciała, żeby jej córka tam była. Bardzo ciężko pracowała, żeby tam dotrzeć. Gdy Kate pierwszy raz zabrała Williama do domu w Bucklebury, chciała, żeby czuł się tam komfortowo, żeby rodzina nie rozmawiała o jego wizytach z przyjaciółmi czy krewnymi. Złożono przysięgę milczenia, a więź zaufania była obecna od samego początku tego związku. Carol i Michael pokochali Williama jak własne dziecko. Naprawdę przyjęli go do rodziny. Więc nie powinniśmy być zaskoczeni tą przysięgą milczenia. W dniu ślubu Williama i Kate kamery telewizyjne śledziły królewskich gości przybywających do opactwa westminsterskiego. Wielcy i dobrzy, sławni i nieznani, politycy i potentaci, przyjaciele i krewni, wszyscy zgromadzili się na ślubie stulecia. Kamery uchwyciły kilka bardzo znanych twarzy. Potem pojawiła się Tara Palmer Tomkinson. Była narkomanka i przyjaciółka królewskiej rodziny w przykuwającym uwagę stroju. Pippa przybyła do opactwa westminsterskiego, pewnie dowodząc młodymi druchnami i drużbami. Tłumy wiwatowały, gdy panna młoda, której drzewo genealogiczne obejmuje górników, przybyła, by poślubić księcia. To była prawdziwa bajka, która stała się rzeczywistością dla całej zaangażowanej rodziny Middletonów. Odegrali naprawdę ważną rolę, wychowując tak wspaniałą dziewczynę, która pomoże Williamowi wprowadzić monarchię w XXI wiek. Ale wykazali się także podczas ślubu. Pippa wyglądała bajecznie. James wzorowo czytał. Michael i Carol to kochający rodzice. Dodali uroku i ciepła. Jeśli królewski ślub był odnowieniem przysięgi między monarchią a narodem, Middletonowie odegrali w tym istotną rolę. Kate stała się główną trendsetterką na świecie. Wszystko, co nosi, natychmiast się wyprzedaje. W dniu zaręczyn założyła niebieską sukienkę z jedwabiu Danieli Haleil marki Issa, która zrobiła się popularna dzięki Kate. Daniela Haleil, brazylijska projektantka sukienek, stała się sławna dzięki Kate. Nosiła jej kreacje od lat i wybór sukienki Issa na dzień zaręczyn nie był przypadkowy. Sukienka ta była tradycyjna, w pięknym, głębokim niebieskim kolorze, idealnie pasującym do jej szafirowego pierścionka zaręczynowego. Podstawowym projektem Issa jest sukienka z jerseyu, często z jasnym nadrukiem, w pięknych kolorach, idealna dla kamer. W Kanadzie założyła piękną fioletową suknię wieczorową na koncert. To właśnie kocham w jej stylu. Może czuła presję, żeby być modną, ale faktycznie postawiła na coś wyrafinowanego, eleganckiego i w najbardziej królewskim odcieniu, jaki można sobie wyobrazić. I udało jej się. Wyglądała świetnie. W Londynie ulubionym miejscem zakupów Kate jest Chelsea. Pomimo reputacji na King's Road znajduje się wiele zwykłych sklepów, takich jak Hobbs, Oasis, Zara, Reiss i Orla, Kili.
Jednym z pierwszych publicznych wystąpień Kate była wizyta w szkole podstawowej Rose Hill w pobliżu Oxfordu. Miała na sobie płaszcz Orla Kelly. Matka Kate czasami pomaga jej dobierać stroje. Kate nie tylko wprowadza ludzi na High Street w Wielkiej Brytanii. Umieszcza te marki na międzynarodowej mapie. Dyrektor generalny Rees powiedział, że ludzie w Ameryce kochają tę markę. To zasługa księżnej Cambridge. Suknia ślubna Kate, dzieło projektantki Sary Barton z domu mody Alexandra McQueena, była wielkim sukcesem. Kate rozpropagowała brytyjskich projektantów mody i sklepy. Jest związana z brytyjskimi projektantami od Alexandra McQueena, Jenny Packham, Amandy Weekly, po popularne marki jak Topshop. To niesamowite, bo każdy, kto kupuje ubrania, w których księżna się pokazała, może poczuć się, jakby osiągnął trochę królewskiego stylu. W szpitalu dziecięcym Alderhay w Liverpoolu Kate miała na sobie płaszcz od Hobbs i prostą czarną sukienkę Oasis. Dzięki swoim charakterystycznym potarganym włosom i szczeremu uśmiechowi wygląda wspaniale w każdym kolorze. Podobnie jak Diana, łatwo nawiązuje więzi z dziećmi. Jest również czuła i szybko łapie kontakt z każdym, ale żona Williama i jego matka bardzo się różnią. Choć uwielbiamy je porównywać, to Kate i Diana są bardzo różne. Kate jest o wiele starsza. Diana miała 19 lat, Kate 29. To duża różnica. Kate miała przy sobie Williama, który przez wiele lat opowiadał jej o swoim świecie i życiu. Wie lepiej, czego się spodziewać. Kate i William otworzyli nowy oddział onkologiczny dla dzieci o wartości 18 milionów funtów w szpitalu Royal Marsden, miejscu pierwszego samodzielnego wystąpienia Diany w 1982 roku. Kate włożyła prostą, ale dopasowaną sukienkę Amandy Weekly. Kate powiedziała, że Diana była inspirującą kobietą, na której można się wzorować. Zaczęła podejmować niektóre z jej działań charytatywnych. William ją wspiera i zachęca. To bystra dziewczyna i może poszukać prawdziwej roli do odegrania, tak jak zrobiła to Diana. Znalezienie jej zajęło Dianie wiele lat. Pod koniec 2011 roku Kate i William odbyli swoją pierwszą wspólną misję humanitarną do siedziby UNICEF w Kopenhadze. Dołączyli do nich książę koronny Fryderyk i księżna Danii Maria. Po raz pierwszy strój Kate, karmazynowy płaszcz, został uznany za modowe faux pas. Kate nieodpowiednio przyciągnęła uwagę. Miała na sobie płaszcz L.K. Bennett. Był wspaniały, ale wyglądał na rozmiar za duży. Był zawinięty z tyłu, pod paskiem. Wszyscy byli przekonani, że wybrała taki duży płaszcz, ponieważ ukrywała ciążowy brzuszek. Więc wszyscy starali się go zauważyć. A gdy Kate odmówiła spróbowania pasty orzechowej podczas jednej z misji pomocy, poszły plotki, że na pewno musi być w ciąży. Kate i William pomagali pakować pudła ze środkami medycznymi przeznaczonymi dla wschodniej Afryki. Odpowiadali na apel dotyczący głodu UNICEF-u wraz z Fryderykiem i Marią. To zawsze jest na drugim planie. Trwa to od co najmniej 100 dni i wcale nie jest lepiej. Przyszły deszcze i nie oznacza to, że sytuacja się poprawi. Choroby stają się ogromnym problemem, tak więc to bardzo ważne, by każdy, kto może, jakoś pomógł. Katrin, czy masz nadzieję, że obecność tutaj może coś zmienić? Naprawdę na to liczymy. Chcemy ponownie zwrócić uwagę na ten straszny kryzys i podnieść świadomość. Byłam zszokowana niektórymi statystykami i myślę, że inni ludzie też by byli. Obie pary królewskie z uwagą wysłuchały informacji eksperta. Kate ma wiele wspólnego z urodzoną w Australii księżniczką Marią.
Księżna Maria ma wiele do zaoferowania Kate. Pochodzą z bardzo podobnych środowisk. Jest zwykłą osobą, która weszła w rodzinę królewską i musiała się zmierzyć z międzynarodową uwagą skupioną na niej. Więc jeśli ktoś może pomóc Kate, to właśnie ona. Córka angielskiego hrabiego, Diana, poślubiła Karola 30 lat przed ślubem Kate i Williama. Gdyby się spotkały, Diana i Kate zapewne miałyby napięte stosunki. Myślę, że Diana byłaby zazdrosna. Podziwiałaby Kate za jej wyrafinowany gust modowy, organizację i oko do szczegółów. Zawsze marzyła o córce i chciałaby być dla niej mentorką w królewskim świecie. Chętnie dzieliłaby się z Kate swoimi doświadczeniami, ale być może czułaby też lekką zazdrość, przekazując jej pałeczkę modową. Zaangażowanie i miłość Williama do Kate przywołuje bezwarunkową miłość Diany do Williama. Kate nosi pierścień Diany, będzie mieszkać w jej starym pałacu i poświęci resztę życia swojemu najstarszemu synowi. Ale czy posiadanie tak popularnej pary w kolejce do tronu może mieć konsekwencje dla księcia Karola? Książę Karol jest najdłużej urzędującym księciem Walii w historii. Nie zrezygnuje z szansy na bycie królem. Książę William też by tego nie chciał. Chce pozostać w cieniu tak długo, jak to możliwe. Sondaże opinii publicznej były przeciwko księciu Karolowi przez ostatnie 20 lat. Ludzie chcieliby to William był królem, a nie Karol. I szczerze mówiąc, gdyby dom Windsorów był konkursem popularności, William wygrałby go bezapelacyjnie. Kate zdecydowała się wygłosić swoje pierwsze publiczne przemówienie w hospicjum Tree House w Ipswich, którego jest patronką. Miała na sobie niebieską sukienkę Reese swojej matki. Kate przeczytała swoje przemówienie bardzo uważnie i powoli. Brzmiała na nieco zdenerwowaną. Przede wszystkim chciałabym podziękować. Nie tylko za przyjęcie mnie na swojego patrona, ale także za zaproszenie mnie tutaj dzisiaj. William był na 6-tygodniowej misji na Falklandach. Wyraźnie tęskniąc za mężem, Kate mówiła o tym, jak razem pracowali. Żałuję, że William nie może tu dziś być. Bardzo by mu się podobało. Zgadzam się z nim, że dzięki pracy zespołowej można osiągnąć tak wiele. Kate wykonuje świetną robotę. Teraz naprawdę widzimy, co działo się przez cały czas, kiedy brytyjska prasa nazywała ją czekającą Katie. Kate była przygotowywana do tej roli przez wiele lat. Za każdym razem, gdy wychodzi z domu, udowadnia, że wraz ze swoim mężem jest najpotężniejszym ambasadorem tego kraju. Myślę, że to, co jest tak wyjątkowe w tej dwójce, to fakt, że tak dobrze współpracują. Wyraźnie się kochają. Jest między nimi wspaniała więź. A kiedy podróżujesz z nimi i ich obserwujesz, wiesz, że naprawdę są sobie przeznaczeni. Jestem niezmiernie dumna, że mogę być częścią hospicjów dziecięcych wschodniej Anglii i widzieć wspaniałą pracę, którą wykonujecie. Dziękuję. Tekst polski Katarzyna Gajewska. Czytała Agnieszka Postrzygacz.